tak przechodzimy do następnego poziomu naszego stylu, do następnego poziomu breakingu, czyli do freezów. Freezy będziemy oznaczać jako kamień, freeze. Od angielskiego freeze to jest zamrożenia, tak jest zatrzymanie się w jakiejś pozycji. Od tego to i poszła jakby ta sama nazwa, bo na początku tancerzy zatrzymali się w jakiejś pozycji do muzyki i nie wiedzieli jak to określić i pierwsze co przyszło do głowy to freeze, frozen, czyli zamrożony, zastygnięty w jakiejś pozycji. Czyli jedną z zasad tego poziomu będzie zatrzymanie się w odpowiedniej pozycji. Ich jest bardzo dużo wariacji, jest bardzo dużo sposobów jak wykonać ten albo inny freeze, tą albo inną figurę i będziemy to próbować. I pierwszym elementem na tym poziomie, który dzisiaj spróbujemy z Wami, będzie Baby Freeze. Oznaczamy jego w taki sposób. Czyli Baby Freeze. Wygląda on bardzo prosto i tak samo jest prosty do wykonania. Jesteśmy w takiej pozycji, lewa, prawa ręka u nas odwracają się w lewą stronę, idą na dół i jest ten freeze. Krótka historia tego kroku wygląda w taki sposób. Na początku tancerzy robili ten moves, ten krok na dole, w taki sposób przybierali nogami i mieli jakby pozycję dziecka. I później już zobaczyli, pomyśleli, że jednak trzeba ukształtować ten freeze w jakiś sposób i wygląda on już trochę inaczej. To jest Baby Freeze. Musimy pamiętać o tym, że freezy są wykonywane w dwie strony, prawa, lewa, ale na dzisiaj my spróbujemy jeden kierunek, czyli w lewą stronę zrobimy ten Baby Freeze, czyli Baby Freeze, tak? Wykonywany on jest w następny sposób. Lewa noga jest ugięta, siedzimy w tej pozycji, prawa ręka opiera się w kolano, lewa ręka jest oparta o biodro. Dwie ręce jednocześnie idą na dół, opierają się mocno o ziemię, o podłogę. Przenosimy ciężar ciała minimalnie na ręce, tak w taki sposób. Lewą nóżkę w ten moment możemy minimalnie wyprostować i już jesteśmy całkowicie na tych dwóch rękach i głowa idzie na dół. I w taki sposób wykonujemy ten freeze. Pamiętamy też o tym, że pionowo ręce muszą iść do góry i w taki sposób wykonujemy ten freeze. Tak samo ten freeze można wykonać oczywiście na prawą stronę. W ten moment my zamieniamy ręce, lewa ręka już upiera się w kolano, a prawa ręka upiera się w biodro. I jesteśmy na tym freezie. Tak samo jak na footworkach rozmawialiśmy o tym, że jest bardzo dużo różnych wariacji na wszystkie kroki, na wszystkie elementy. Tak samo jest w sytuacji z freezami. Na przykład jest Baby Freeze wykonywany tylko troszeczkę wyżej, czyli prawa ręka upiera się w kolano, lewa ręka już nie opiera się o biodro, jest trochę dalej od naszego ciała, ale jednak w ten sam moment opieramy się i przenosimy ciężar ciała na ręce i podnosimy prawą, tak? Czyli ten już element, ten freeze, Baby Freeze, on wygląda prawie tak samo, ale jest trochę zmieniony, czyli już robimy trochę wyżej. To samo możemy zrobić na inną stronę. I takich wariacji jest bardzo dużo, wiele. Na przykład jest Baby Freeze na łokciu, tak, na łokieć. Wchodzimy. Jedna strona, druga strona. Następnym freezem na dzisiaj będzie Air Baby. Oznaczamy go w taki sposób. Nazwa jest bardzo podobna do poprzedniego freezu, czyli do Baby Freezu, ale dodajemy jeszcze znaczek do góry. Dlaczego? Dlatego, że ten następny freeze będzie trochę wyższy od poprzedniego. Wygląda on w następny sposób. Ręka na dół, druga jest z przodu
i wychodzimy na freeze. Jest Air Baby, latające dziecko. Czyli, żeby zrobić ten freeze, możemy wykonać bardzo proste ćwiczenia. Pierwsze jest prawa ręka na dół, paluszki w ten moment odkręcone w prawą stronę, czyli patrzą nie do przodu, a w prawą stronę. Lewa ręka przychodzi u nas do przodu i paluszki patrzą do przodu. Pierwsza pozycja u nas taka, możemy trochę minimalnie podejść do naszych rąk. Ważne jest to, żeby puścić nasze ciało i ciężar naszego ciała do przodu na ręce. Prawa noga jest całkowicie ugięta, prawa ręka też ugina się i właśnie kolano musimy umieścić jak najwyżej tutaj od łokcia do barku, tak? Czyli gdzieś w tej pozycji. Prawa ręka, lewa, ciężar ciała do przodu, prawa noga ugięta, kolano jest oparte o naszą rękę, o łokieć. Jeżeli bardzo płynnie przeniesiemy jakby ciężar ciała do przodu, w ten moment nasza lewa noga już automatycznie jakby odchodzi od ziemi i my już zaczynamy jakby łapać tą równowagę. Jeszcze raz, prawa ręka, lewa trochę do przodu, pozycja nóg, podchodzimy bliżej, prawa noga ugięta, kolano jest oparte o naszą rękę, przenosimy ciężar ciała i później możemy jeszcze podnieść nogę. I w taki sposób wygląda nasz freeze. Air Baby. Następnym i ostatnim elementem na dzisiaj będzie Tower Freeze. Oznaczamy jego w odpowiedni sposób jako Tower Freeze. I wygląda on w następny sposób. Żeby wykonać ten freeze, ten element, tą pozycję, czyli Tower Freeze, mam dla Was parę wskazówek. Możemy kucnąć na dół, pójść na kolano, prawa ręka u nas pójdzie na dół, na łokieć, ręka będzie minimalnie ugięta w taki sposób, czyli idziemy na łokieć i uginamy rękę. Lewa ręka nam pomaga, żeby złapać równowagę, ona jest prawie na tej samej linii z łokciem, może pójść minimalnie do przodu. Podnosimy pupę do góry, nogi u nas są w takiej pozycji, głowa u nas pójdzie do prawej ręki, czyli musimy wstanąć w taką pozycję. Lewa noga pójdzie do góry, ona będzie pomagać nam zrobić zamach, prawa noga będzie odpychać się od podłogi w taki sposób. I wtedy podnosimy. Jeszcze jedną wskazówkę mam dla Ciebie, żeby ułatwić sprawę w wykonaniu tego freeza. Kiedy u nas prawa ręka, lewa już jest na dole, głowa idzie pomiędzy tymi dwoma rękoma. Spróbuj też łapać równowagę w odpowiedni sposób, żeby podnosząc nogi opierać się jak najbardziej na ręce. Barki w tej pozycji są jakby wstawione i zblokowane. Tak. Prawa ręka, lewa, nogi podchodzą bliżej do rąk, głowa jest na dole, lewa noga robię zamach i prawo odpychamy się i wtedy tu zaczynamy już łapać równowagę.